dobry Państwu. Czas na ostatnią część naszej relacji z podróży po USA. W dzisiejszym odcinku będziemy pływać po wodach jeziora Eufaula, odkryjemy nieznane tereny Oklahomy na końskim grzbiecie, będziemy strzelać z broni palnej. A naszą przygodę zakończymy w stolicy stanu Teksas, w Austin. Po przygodzie na bagach w lesie z Seanem i przyjaciółmi, następnego dnia zaplanowaliśmy dzień relaksu na łodzi na niedalekim jeziorze Eufaula. Jakby porównać jezioro Eufaula w Oklahomie do jeziora Śniardwy w Polsce, to jak porównać hot doga z food trucka do pieroga babci. Oba są świetne, ale zupełnie inne. Eufaula to ogromny sztuczny zbiornik, prawie 4 razy większy od największego jeziora w Polsce, gdzie łowisz basy i robisz selfie z łodzi motorowej. A Śniardwy, naturalna perła Mazur, gdzie szczupaki same wskakują do łódki, a w tle szumią polodowcowe lasy. Jedno to amerykański sen o wędkowaniu, drugie polska natura w najlepszym wydaniu. Dzień dobry. Kolejny dzień. Dzisiaj kolejne przygody i będziemy dzisiaj pływać po tym jeziorze, które w zasadzie jest wyschnięte. Takiego niskiego stanu wody tutaj nie było i znajoma naszych przyjaciół ma taką łódkę, jakby to powiedzieć, houseboat, na którym będziemy się poruszali po tym jeziorze. Także zapraszam. O, a tak się wjeździe dostawę. I tak wygląda przystań. Tak, zobaczysz za chwilę, jeszcze nie doszliśmy. Ale jaja, zobacz, tu masz normalnie kuchnię całą. Tak, tutaj ludzie przyjeżdżają na weekendy, Brenda tu przyjeżdża na weekend i ona spędza dzień na tej łódce, a drugą pływa, jak ma ochotę. A ta jest pod dachem, tu jest w miarę chłodniej, nie? Zobacz, jakie sofy. Zobaczcie. Dom na wodzie. No, zobacz. Wejdź. No. Tak. Hello? I know you have something there. It's a house. It's a house. With the air condition. Yeah. What's a house? Telewizja. Kuchnia pełna. Tu jest sypialnia. No, a tutaj jest sterówka w łódce. I też są na parterze. Wiatraki są, tam jest UKF-ka, radio. Tak to wygląda. I koło sterowe wielkie. Tak. Idziemy, zwiedzamy łódkę. Spokojnie, żeby ci nie wypadł, nie? Tifon. O ja. Co tam jest? No. Idziemy zobaczyć do góry. Tak. I co? Ja cię nie mogę. Piękny, nie? Stolik. Można mieć, wiesz, parasol tu. To jak dużo musi być to jezioro? New experience. Zosia? Mam psa. Kapten Kevin. Okay.
Jednym z marzeń moich pań było przejechanie konno po amerykańskich terenach. Marzenia są po to, żeby je spełniać, więc kolejnego dnia zawitaliśmy do A to Z Guest Ranch. Nie mogliśmy się już doczekać, aby wsiąść w siodło i poczuć prawdziwy duch dzikiego zachodu. W rolach głównych Zosia. W rolach głównych Natalia. W rolach głównych Agata. W rolach głównych Kevin. I don't know how to say daddy, I'm scared. Następnego dnia nie zwalniamy tempa. Czeka nas kolejna atrakcja, która z pewnością zachwyci wszystkich miłośników broni. Po raz kolejny zostaliśmy niesamowicie zaskoczeni. Nie ma co gadać, zobaczcie sami. Nasi przyjaciele zaskoczyli nas nie lada arsenałem, który przywieźli do strzelania. Tu jest strzelec, tam jest obserwator, który mu pozwoli zestroić. You hit it. I think you were about, 6 o'clock, 2 inches from the center. 6 o'clock what? 2 inches from the center. Okay. I think. Okay. Tak odbywa się kalibracja przyrządów optycznych. Small one, or one on the right. Okay. Jesteśmy na łące. Tam są cele. I Agatka będzie za chwilę strzelała. One bullet in the chamber. You have a magazine full. And then you can, if you need to, you can take this, make a fist like this. If you need to adjust your height, you can hold it there. And then let's keep that right there. You find the target? Yes. Okay, so we'll go ahead and take the lock off and take your breath. Oh. Strzelanie na 200 metrów z pozycji stojącej? Czemu nie? Yes. They hit it! Yeah. Oh man! People don't think that a 9 good out to very far. No. No, thank you. Does the Coke taste the same? Tak to wygląda z jakichś 150 metrów. Jak
saper na polu minął. Kevin sprawdzi, czy to na pewno jest tyle. 74. Wow. Jest! Udało mi się. Brawo! There you go. To zdjęcie tłumaczy wszystko. Blondyneczka to istny killer. Co powiesz? Thank you. Thank you. Dzień dobry Państwu. Nadeszła ta chwila, kiedy musimy opuścić Oklahomę i jechać na południe. Widzicie, zrobiło się chłodno już. Dziewczyny wychodzą, się pakują. Co tam, Natka? Zbieramy się, co? No. Fajnie tu było, nie? Bardzo fajnie, bardzo mili ludzie, bardzo fajna atmosfera. Ale czasem trzeba już jechać. No trzeba już jechać, to koniec tych naszych wakacji. Nie? Szkoda bardzo. Szkoda, nie? Byśmy zostali tu dłużej, co? No na pewno. Jak znam was, to na pewno. Oj Na tak. pewno kiedyś tu wrócimy. No i właśnie to z taką myślą myślę, że należy do tego podejść, że wrócimy. Co powiesz, Zosia? Szkoda, że wyjeżdżamy. Szkoda, żałujesz? Szkoda. Ale będziesz miała fajne wspomnienia, myślę, z tego wyjazdu, co? No. My też, my również. Dobra, zabierajcie swoje walizy. Pakujemy się do Forda. 6 godzin jazdy, jedziemy dzisiaj do Austin. Wracamy do Teksasu. I zobaczymy, jak wygląda Austin. Do zobaczenia. Po kilku godzinach jazdy, późnym popołudniem docieramy do stolicy stanu Teksas, Austin. Nad miastem góruje imponujący Kapitol, gdzie znajduje się siedziba gubernatora i władz Teksasu. Jakie było nasze zdziwienie, gdy bez problemu o godzinie 18 mogliśmy bezpłatnie wejść do tego budynku i go zwiedzić. Tak oto idziemy sobie po Kapitolu. Idziemy, jest godzina 19. Wstęp tutaj jest wolny, tylko trzeba wejść odpowiednią bramą. Do wejścia służą bramy zachodnia, wschodnia lub północna. Południa się wychodzi na zewnątrz. Jeszcze wyżej idziemy, nie? Ale to jest przerażające. Ty, stąd widać tą posadzkę piękną, zobacz. Republic of Texas. Kapitol stanu Teksas w Austin ma imponującą wysokość 92 metrów, co czyni go jednym z najwyższych budynków kapitolowych w Stanach Zjednoczonych. W jego wnętrzu mieszczą się biura legislacyjne oraz sale obrad zarówno Izby Reprezentantów, jak i Senatu Teksasu. Co ciekawe, George W. Bush, który pełnił funkcję gubernatora Teksasu w latach 1995-2000,
a później został prezydentem Stanów Zjednoczonych, pochodził właśnie z tego stanu. To dodatkowy powód na to, jak znaczący wpływ na historię USA miał właśnie Teksas. Piękne, nie? Gubernatorzy, tak. Gubernatorzy stanu Teksas. Wiesz, czyli tutaj jest. 1800. Czyli tu jest, wiesz, siedziba. Chodźcie jeszcze. To nie są dla tych szpicy, są kiedy byli urzędnikami, zobacz. Kiedy urzędowali. Jak dziewczyny? Wrażenia? Możecie powiedzieć? Możecie coś powiedzieć? Podobało wam się? Nie podobało? Wiesz co, robi wrażenie ten budynek. Tak? No, dobrze jest, żeby się wrócisz. Piękne jest to sklepienie, nie? No. Ogromny jest po prostu. Ogromny jest, taki jest jak wszystko w Teksasie, wiesz? No. Huge. Tak, kilka pięter. No nieszczęście, no za późno jest, żeby wejść na galerię. Ale jest godzina 19 i ludzie ciągle mogą wejść tutaj. Austin to miasto o zupełnie innym charakterze niż reszta Teksasu. Widać tu silne wpływy meksykańskie, a liczba restauracji serwujących wyśmienite jedzenie i oferujących muzykę na żywo jest imponująca. My jednak podziwiamy miasto z wnętrza samochodu. Skala wszystkiego, jak to w Teksasie, jest przytłaczająca. Podczas wieczornej przechadzki po centrum miasta natrafiamy na ciekawą atrakcję. W tym tygodniu odbywa się tu Grand Prix Formuły 1, a zespół Williamsa zorganizował specjalną strefę dla kibiców. Tor Formuły 1 niestety jest jeszcze zamknięty dla zwiedzających, a jutro wracamy do Europy, także ta namiastka musi nam wystarczyć. I tak oto kończymy naszą tegoroczną podróż do USA. Kto wie, może jeszcze kiedyś tu zawitamy. Niewątpliwie była to jedna z najwspanialszych naszych przygód, jakie mogliśmy doświadczyć. Spotkaliśmy na swojej drodze wyjątkowych ludzi, dzięki którym to wszystko stało się możliwe. Ich gościnność i wsparcie sprawiły, że nasza podróż była nie tylko ekscytująca, ale także pełna cennych wspomnień. Dzięki nim odkryliśmy prawdziwą istotę amerykańskiego ducha, otwartość, pasję, nieustanne dążenie do spełnienia marzeń. Ta wyprawa na zawsze pozostanie w naszych sercach jako niezapomniany rozdział pełen przyjaźni, przygód i inspiracji.